Niniejszy film oglądacie dzięki Gregowi Zielińskiemu, który wsparł mnie na portalu patronite.pl. Rok 2000 był łaskawy dla graczy. Wreszcie po latach oczekiwań miała pojawić się Daikatana. To co wyszło to już inna bajka, ale magia Romero przed premierą nadal działała. Pojawił się pierwszy Deus Ex, Time Splitter, pierwsza wersja Counter Strike'a, projekt IGI czy No One Lives Forever. Ale rok 2000 należał do innej gry, opartej, co ciekawe, o zakupioną licencję. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstania gry Soldier of Fortune. Zapraszam. Soldier of Fortune powstało w Raven Software. Ci ściśle współpracowali z id Software dzięki Johnowi Romero, który wcześniej ich poznał. Pozwoliło to Raven używać dowoli silników od id Tech. Co ciekawe, ich współpraca była tak ścisła, że studio przeniosło się na tę samą ulicę, na której mieściła się siedziba id Software. Pierwszą ich grą było zapomniane dzisiaj Black Crypt, wydane na DOS-a i Amigę, ale drugi tytuł już zapisał się w pamięci. Shadowcaster używał silnika zaprojektowanego przez Carmacka jako rozszerzony engine Wolfensteina 3D. Kolejne głośne tytuły jak Heretic i Hexen korzystały z silnika Dooma. Hexen 2 był już na silniku Quake'a, a Heretic 2 tym razem na silniku Quake'a 2. Wydali jeszcze dwie strzelanki widziane od góry, Take No Prisoners i Mage Slayer. Słowem, przytuleni do id Software mieli całkiem fajnie. Nie dość, że wsparcie od obu Johnów, dostęp do ich technologii i w sumie wolność tego, co chcą tworzyć. Żyć, nie umierać. Na końcu XX wieku gry na podstawie licencji były uznawane za srogie krapy. Kolejne tytuły wykorzystujące znane postacie z filmów nie przynosiły twórcom nic poza wstydem. Tytuły robione byle jak, na szybko, byle tylko wyrwać kilka dolarów bazując na znanej licencji. Raven jednak nigdy nie szedł w tą stronę. Ich gry były oryginalne, odcinające się mocno od tego, co robiło id Software. Ich FPS-y zamiast karabinów miały magię, firebole, a akcja działa się nie na Marsie, tylko w fantastycznych krainach pełnych elfów i innych istot fantazy. I tutaj Raven Software postanowiło podpisać umowę na licencję, ale nie na bohatera, ale na nazwę magazynu drukowanego. Było to dziwne posunięcie, o ile gra ze znanym bohaterem miałaby szansę zarobić na siebie, o tyle gra na podstawie tytułu magazynu wydawała się absurdem. Magazyn nazywał się Soldier of Fortune i był czasopismem skierowanym dla wielbicieli militariów i najemników. O ile mając znanego filmowego bohatera zrobić grę o nim nie było trudno, o tyle jak przenieść czasopismo na język gier. Czy jest to w ogóle możliwe? Zespół rozpoczął pracę. Powstało kilka prototypowych wersji. Jedna działa się podczas II wojny światowej, inna przypominała wydanego niedawno taktycznego shootera Rainbow Six. Jednak to wciąż nie było to. Raven wtedy podlegało pod wydawcę, którym było Activision. Mijały miesiące, ale zespół nie potrafił dojść do jakichś konkretów, co powoli zaczynało denerwować Activision. Wciąż brakowało punktu zaczepienia. Jednak były tego pozytywne strony. Przez cały ten czas tworzenia kolejnych iteracji zespół szlifował technologię i silnik. Owszem, wiele zaprojektowanych np. poziomów musiała iść do kosza, ale technologia zostawała i przechodziła na kolejny projekt, gdzie znowu ją udoskonalano. Pomoc nadeszła od samego czasopisma, które zatrudniło Johna Mullinsa jako konsultanta militarnego, a który był niejako twarzą czasopisma. Mullins spędził masę czasu w Raven Software opowiadając o swojej pracy i w końcu stał się bohaterem gry. John nie był postacią wymyśloną. Od 1963 do 1970 roku spędził w Wietnamie, pnąc się po szczeblach kariery. W latach 70. pełnił rolę konsultanta militarnego praktycznie na całym świecie. W roku 1981 wycofał się z wojska i rozpoczął karierę najemnika. Kolejne lata to pasma sukcesów i odznaczeń. Był zaprawionym w boju wojakiem, który idealnie nadawał się do umieszczenia go w tworzonej grze. Ciekawe, ale postać Johna Mullinsa w grze wygląda bardzo podobnie do kapitana Price'a z serii Call of Duty. Nigdy nie zostało to potwierdzone, czy wygląd Price'a był inspirowany Mullinsem, ale myślę, że gdyby tak było, nie byłoby tutaj
zdziwienia. Znając historię Raven Software, nie było dziwne, że zespół postanowił oprzeć grę na silniku Quake'a 2. Był to na tamten czas najnowocześniejszy engine, który wyprzedzał wszystko inne. Zespół korzystał z własnych narzędzi do dostosowania Quake 2 Engine do własnych potrzeb. Co ciekawe, Soldier of Fortune wykorzystywał 5000 tekstur i około 600 plików odpowiedzialnych za animację, od lotu helikoptera po animację śmierci czy animację latających ptaków. Było to wbrew pozorom problematyczne z powodu braku pamięci. Każdy poziom mógł mieć tylko określoną liczbę plików animacji, co prowadziło do ciekawej sytuacji. Przeciwnicy mogli korzystać z animacji, która była zaimplementowana w danym poziomie. Jeśli z poziomu wyleciała animacja po strzeleniu np. w gardło, nikt w danym poziomie tak nie ginął i było to zastępowane inną animacją. Oczywiście za poruszanie się postaci przeciwników odpowiadał system motion capture, dzięki temu mogliśmy obserwować ich naturalnie wyglądające zachowania. Ale najważniejszym elementem był zaprojektowany przez Gila Griba system Ghoul, czyli system odpowiedzialny za rozczłonkowywanie przeciwników. Była to zupełnie nowa technologia, niespotykana wcześniej w grach. Nie znaczy to, że przeciwnicy wcześniej się nie rozpadali. Owszem, rozpadali się na fragmenty. id Tech nazwał to gibbingiem. I od czasu Dooma możliwość rozwalenia przeciwnika na drobne kawałki była implementowana, ale była to sztuczka, gdzie model był podmieniany na cząsteczki rozlatujące się w różnych kierunkach. Kolejnym problemem było to, że brakowało hitpointów. Nie miało znaczenia, gdzie strzelisz, postać reagowała tak samo. W przypadku Soldier of Fortune technologia miała być o wiele bardziej zaawansowana. System działał na ciekawej zasadzie. Model przeciwnika był podzielony na kilka stref. W zależności gdzie trafiłeś, odgrywana była inna animacja. Strzał w nogę powodował, że postać podskakiwała. Strzał w rękę, że trzymała się za ramię. Można było też spróbować wytrącić broń z ręki, co powodowało, że przeciwnik się poddawał. Była strefa odpowiedzialna za trafienie w gardło, jak i w jądra. W sumie było 26 stref na każdy model. Ale to nie wszystko. Przy odpowiedniej sile ognia można było urwać kończyny, a po strzale z dużego kalibru głowa mogła eksplodować. Było to pewnego rodzaju wyzwanie. Dlaczego? Bo model, który byśmy przecięli na pół, był w środku pusty. Silnik musiał zasklepiać dziury po na przykład urwanej ręce, dodać krwawą teksturę plus na przykład fragment kości. Mało tego, oddzielona kończyna od głównego modelu musiała być od niego niezależna. Raven poszło o krok dalej. Gracz, używając na przykład shotguna na leżącym przeciwniku, mógł dokonać amputacji każdej kończyny. Było to coś, czego wcześniej w grach się nie widziało i czego w sumie do dzisiaj się nie widzi. Była to jedna z najważniejszych funkcji i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto podczas rozgrywki nie rozczłonkowywał leżących zwłok. Jeśli chodzi o Soldier of Fortune, pamiętam moje pierwsze odpalenie tej gry. Pamiętam, że w tamtym czasie kupowałem takie czasopisma, zagraniczne czasopisma z płytą, z demami. Zazwyczaj był to PC Gamer, który był chyba najbardziej dostępnym czasopismem wtedy w takich specjalistycznych księgarniach informatycznych w Łodzi. I na jednej z tych w jednym z tych czasopism było demo Soldier of Fortune. Wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, czym ta gra jest. Znaczy, były jakieś tam oczywiście wzmianki, zapowiedzi w polskich czasopismach, ale tych gier wychodziło tyle, że kto by to wszystko spamiętał, a był to kolejny FPS. I demo zawierało 2 poziomy. I pamiętam pierwszy raz, bo to było tak, że jak się kupowało taką czasopismo z tymi demami, to się sprawdzało wszystko. Wszystko jak leci, co na tej płycie jest. A jeżeli już sprawdziłeś z tego ichniego instalatora, to potem jeszcze leciałeś po katalogach, bo może coś jeszcze ominęli, coś tam jeszcze się da znaleźć, co nie było oczywiście napisane. I odpalam pierwszy raz Soldier of Fortune. Gra korzystała już z akceleracji 3D, tam działało to chyba w 640 na 480, nie pamiętam. Zaczyna się gra, pojawia się tam ta kamera lecąca nad rozmawiającym tym Mullinsem z Hawkiem i tam stoi policja. No i słuchajcie, trafiamy do metra i pamiętam to, że od razu na samym starcie bohater był wyposażony w shotguna. I pierwsze zejście na dół schodami, wyskakuje typ za winkla i do nas strzela. Ja pamiętam, że nie dużo w zasadzie myśląc nacelowałem, pyk, strzał. I przez ułamek sekundy
dosłownie przez ułamek sekundy wydawało mi się, że gra się zgliczowała i typ poleciał do tyłu, a noga została z przodu, jakby noga się urwała. I pamiętam, że podchodzę do tej postaci i widzę, że strzał z shotguna urwał mu nogę. To było dla mnie coś w ogóle... To było coś niesamowitego. Jak to? Jak to w ogóle jest możliwe? Wtedy nie było takich rzeczy jeszcze. I pamiętam, że podchodzę do tego typa, który leżał z tą urwaną nogą i tam leżał tak na plecach i tam widać było te kawałki tej krwi, znaczy krew i kawałki kości wystawały mu z tej nogi. I pamiętam, że coś mnie wtedy tknęło i ja tym shotgunem nacelowałem na niego na drugą nogę i strzał. I patrzę, ta druga noga też mu odpadła. Mówię, no nie wierzę. To w ogóle było jakiś w ogóle absurd. Potem kolejny strzał, kolejna ręka, druga ręka, głowa eksplodowała mu w ogóle w krwawej masie. Pamiętam, że ja byłem zszokowany, że coś takiego w ogóle w grach jest możliwe. Innym elementem, który zapamiętałem, jest moment, w którym w metrze dwóch policjantów trzyma jako więźniów dwóch przeciwników i oni tak klęczą. I pamiętam, że też podchodziłem do tych typów i z bliska im strzelałem w głowę z shotguna i ta głowa się rozpryskiwała. To było niesamowite, słuchajcie. To było tak niesamowite, że głowa mała. Potem oczywiście, bo nie pamiętam, czy to już było w demie, czy to już było na pełnej wersji, w której wpisywały się cheaty. Tam był taki pistolet, on się nazywał nie nazywał się tak jak prawdziwy pistolet, ale bo tam chyba był taki klon Desert Eagle i pamiętam, że z tym Desert Eagle również tak było, że jak strzeliłeś z bliska, no to mu głowa eksplodowała, albo rękę mu urywało. Pamiętam, że mówię, what? I w którymś momencie zastanawiałem się, a co jeżeli użyję noża? I pamiętam, że na tym leżącym przeciwniku tym nożem ciachałem na lewo i prawo, zamieniając to wszystko w krwawą miazgę, nie? W ogóle to było tak niesamowite, bo dodatkowo to ciało, które leżało, to nie leżało no jak kłoda, tylko jak strzelałeś bądź nożem go tam ciachałeś, to ono się też tam ruszało. To było niesamowite, nie? I w którymś momencie też dochodziło coś takiego, że mieliśmy karabin maszynowy i tam była animacja, że jak strzelałeś z karabinu maszynowego, to była taka animacja, którą wiele osób znało z filmów z lat 80. i 90., że koleś tak i upadał. No niesamowita rzecz to była, niesamowita rzecz, powiem wam, że ten element był tak niesamowicie fajny i pamiętam, że w tamtych czasach, kiedy grałem, to zawsze grałem Soldier of Fortune na kodach, żeby mieć pełno amunicji, pełno broni i po prostu totalna wyżywka, nie? No, nie wiem, w 2000 roku, no to ile miałem lat? za mało chyba, żeby w to grać, ale gra była absolutnie rewelacyjna i robiła naprawdę ogromne wrażenie. Sporym problemem dla twórców był system sztucznej inteligencji. Przy takim zaawansowaniu ta po prostu nie działała. Przeciwnicy zastygali w swoich miejscach i nie zamierzali się ruszać. Problemem okazało się to, że sztuczna inteligencja była nieprzewidywalna, co może dziwić, bo w grach jest to wręcz wymagane, ale tutaj powodowało to, że gra się psuła, bo skrypty działały inaczej niż powinny. Zespół poświęcił masę czasu na udoskonalenie AI, jak i sektorów, które przeciwnicy mogli wbiec za graczem. Historia nie była jakoś odkrywcza. John Mullins wraz z partnerem Hawkiem rusza za 4 skradzionymi głowicami jądrowymi. Trop prowadzi do różnych miejsc na świecie. Mullins, walcząc z wrogimi żołnierzami, terrorystami czy skinheadami, stara się uratować świat. Historia nie miała zbyt dużego znaczenia, ale dawała pretekst do odwiedzania kolejnych różniących się między sobą lokacji. Ciekawym pomysłem był poziom, w którym odwiedzamy sklep, który zajmował się dostarczaniem kolejnych zleceń dla najemników. Z poziomów, które warto wymienić, był nieśmiertelny poziom w jadącym pociągu, który pokazywał się niemal w każdej grze FPS tamtych czasów. Na tytuł składało się 10 misji, podzielonych na 26 bardzo liniowych poziomów. W końcu w 2000 roku gra wychodzi na rynek. Był to bardzo zły okres dla ultra brutalnych tytułów. Gry wideo były na celowniku. Rok wcześniej masakra w szkole Columbine nakręciła spiralę nienawiści do gier, bo odpowiedzialni za masakrę dwaj nastolatkowie byli aktywnymi graczami, m.in. w Dooma i w Quake'a. Pojawienie się tak brutalnej gry było wodą na młyn w dyskusji, czy brutalne gry tworzą bezwzględne
następnych morderców. Najzacieklejszy wróg gier, senator Joel Lieberman, dostał nowy oręż w walce z grami. Soldier of Fortune dostała najwyższą możliwą klasyfikację przeznaczoną dla filmów porno. Oczywiście na przykład Niemcy mogli jedynie pomarzyć o rozczłonkowywaniu zwłok. Gra co prawda posiadała system cenzury, który blokował krwawe akcje, ale powiedzmy szczerze, czy ktokolwiek by go uruchamiał? Jednak pomimo sporej nagonki gra zdobyła popularność i Raven dość szybko zaczęło pracować nad sequelem. Dziś Soldier of Fortune straszy. Oprawa zestarzała się okrutnie, a poziomy nie grzeszą rozmachem, jednak nadal oderwanie ręki czy nogi potrafi bawić. Z przykrością stwierdzam, że Soldier of Fortune zestarzał się o wiele gorzej niż Quake 2, na którego silniku gra śmigała. Dziś to raczej ciekawostka, bo gra potrafi okrutnie zmęczyć i miejscami denerwować, np. zawieszeniem się postaci na obiektach i ścianach, a jednak wspomnienia o Soldier of Fortune i rozczłonkowywanych nieszczęśnikach są nadal wyraźne i bez wątpienia gra zostanie zapamiętana, jednak nie z powodu fabuły czy oprawy, ale z tego, że strzelając z shotguna przeciwnikowi odpadały kończyny. Powiem wam, że dzisiaj uruchamiając Soldier of Fortune ściągnąłem sobie taki patch, który umożliwia odpalenie w 4K, aczkolwiek nie korzystałem z żadnych modów graficznych, bo chciałem zagrać tak, jak ta gra wyglądała faktycznie w roku 2000. I gra się strasznie zestarzała i powiem wam tak szczerze, że chyba jeżeli macie miłe wspomnienia z Soldier of Fortune z ponad 22 lat temu, to chyba bym nie odpalał dzisiaj drugi raz, żeby tych wspomnień sobie po prostu nie zepsuć, bo faktycznie gra zestarzała się no okrutnie. I te poziomy są takie puste, smutne i w zasadzie poza tym elementem, tym systemem GUL, który odpowiada za rozczłonkowywanie tych zwłok i za odpowiednią, jakby za te hitpointy na ciele przeciwników, to tam w zasadzie niestety, przykro mi to powiedzieć, ale dzisiaj Soldier of Fortune nie ma nic do zaoferowania. Jasne, nie powinniśmy oceniać gry dzisiaj, 22-letniej gry pod kątem tego, jak gry wyglądają dzisiaj, przyrównywać jej do dzisiejszych tytułów, bo to nie ma zupełnie sensu. Natomiast chodzi mi głównie o to, że w moich wspomnieniach Soldier of Fortune wyglądało lepiej niż w rzeczywistości. Bardzo możliwe jest to, że dzięki temu, że gra była odpalana w niższej rozdzielczości, to wszystko było takie nieostre i wyglądało to lepiej niż w dopasionym 4K. Jest to bardzo możliwe, bo spotkałem się z tym już wielokrotnie w mojej karierze tutaj youtubera, kiedy omawiałem starsze gry, że gry w niższej rozdzielczości zachowują się lepiej i wyglądają lepiej niż gry na przykład w dopasionych 4K. To bardzo często na przykład w grach na PlayStation występuje. Niemniej, dzisiaj uważam, że nie ma sensu wracać do Soldier of Fortune, przynajmniej do pierwszej części, bo no to jest gra już naprawdę wiekowa, a wiadomo, że te gry 3D niestety starzeją się gorzej, aczkolwiek sam system tych rozczłonkowywania zwłok i w ogóle całej tej brutalności, to jest coś takiego, co dzisiaj w grach się nie widzi. Soldier of Fortune był pierwszą grą, która dała taką możliwość, potem pojawiła się oczywiście druga część Double Helix i trzecia część Payback, która była strasznym już syfem. Druga część, oczywiście ten system Gore podciągnęła o kilka do góry stopni, natomiast dzisiaj takich gier nie ma, więc jeżeli jesteście ciekawi, czy kiedyś były brutalne gry, bo to się wydaje tak, że kiedyś to nie było brutalnych gier, no to warto sprawdzić Soldier of Fortune, bo tutaj pod kątem brutalności gra ustanowiła jakby postawiła poprzeczkę tak wysoko, że bardzo długo nikt nie był w stanie jej dorównać. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, dzisiaj to śmieszy. Dzisiaj jak się w to gra, to się zastanawiasz, jak to możliwe, że kiedyś Ci się to podobało. No ale kiedyś to było faktycznie coś niesamowicie nowego, coś świeżego, no i mogło się wtedy podobać. No tyle. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film losowo wygenerowany przez platformę YouTube.